Czerwiec to dla mnie 2 wyjazdy, 2 eventy motorsportowe, które są już środkiem sezonu, które są już takim momentem, gdzie wszystko musi działać jak należy. Ja już powinienem być wjeżdżony i wyniki powinny się pojawić. Jedziemy na Tor Most, gdzie jadę pierwszy mój w tym sezonie wyścig 6-godzinny na tym torze. Jest to dla mnie o tyle coś nowego, że jeszcze nigdy wcześniej nie brałem udziału w wyścigu na torze Most, więc to będzie trochę nowa rzecz dla mnie, jakby jeżeli chodzi o skill, jak poradzić sobie z autem, szczególnie z innymi przeciwnikami na tym torze, kiedy we trzech będziemy na przykład napadać na pierwszą szykanę, która sprawiała mi ogromne trudności podczas Trackmasters i jeżdżąc jeszcze w manualnej skrzyni. No natomiast jeszcze doświadczenia wyścigowego na tym torze nie mam. Przyjazd na Tor Most z teamem Radical pokazał mi, że ja już się tak jakby wgryzłem i wdrożyłem w ten cykl wyścigowy i że staje się to dla mnie takim daily business, takim czymś zupełnie normalnym i rutynowym. Nie jest dla mnie to już jakieś takie potężne wydarzenie, że ja się tam cały chodzę i telepię, jak mi się zdarza, tylko po prostu zaczynam już to robić na zasadzie tak jak pracy, po prostu przyjeżdżam, robię swoje, wracam do domu. Na torze Most jadę drugi, podobnie jak na pierwszym wyścigu na Brnie. Mamy trudną, dziwną pogodę, jest bardzo duszno, jest bardzo ciepło i patrzymy wszyscy dość nerwowo na prognozę pogody, bo jest ogromne ryzyko deszczu i nie wiemy, czy ten deszcz zacznie padać po wyścigu, czy jeszcze w trakcie. Mój stint poszedł mi naprawdę świetnie, byłem bardzo zadowolony z tej jazdy, to były naprawdę 2 godziny świetnie spędzone za kierownicą. Co było dla mnie bardzo ważne, to jakby przełamałem ten troszeczkę zły omen tego mostu, który miałem po pierwszym evencie wyścigowym w tym roku, czyli po otwarciu sezonu na Trackmasters, gdzie była straszna pogoda, ślisko, ja się bałem, nie byłem w stanie na tym torze jechać na 100%, tylko jechałem naprawdę na pół gwizdka. To tym razem po raz pierwszy na tym moście naprawdę jakby odkręciłem się na maksa, jechałem absolutne 100% i jeszcze w środowisku wyścigowym z innymi kierowcami było dużo niebezpiecznych sytuacji, więc dla mnie to było takie przełamanie tego jakiegoś stygmatu tego toru, którego po pierwszej edycji trochę się bałem. Także bardzo fajnie spędzony czas, dowiezione 2 godziny. Gdy zjeżdżałem z mojego stintu drugiego, byliśmy na drugiej pozycji, więc mieliśmy ogromną szansę na to, żeby ten wyścig ukończyć na podium. Nasza taktyka zakładała, że zrobimy tylko 2 zmiany, jedziemy na 3 kierowców. Nasza konkurencja, mimo tego, że ma szybsze samochody, to są Porsche 944, to są BMW M3 między innymi, natomiast oni postanowili jechać na 3 zmiany i na 4 kierowców, więc jest szansa realna, że my przeskoczymy ich i na tych 2 zmianach, na szybkich zmianach kierowców będziemy w stanie, pomimo robienia wolniejszych okrążeń, dowieść podium w tym wyścigu. Nasza najważniejsza konkurencja, do której układaliśmy się i z którą walczyliśmy o podium, to były Porszaki 944, auto z Polski w biało-czarną szachownicę. Ścigaliśmy się z nimi już w zeszłym sezonie. Wiedzieliśmy, że to będzie jeden z naszych głównych rywali w tym sezonie. Widzieliśmy tego dnia, że borykają się z jakimiś awariami, co zwiększało nasze szanse na zwycięstwo. Gdy zjechałem z mojego stintu, byłem na drugiej pozycji. Wsiadający kierowca miał teraz dowieźć auto do mety. W momencie pit stopu i dotankowania samochodu straciliśmy tą pozycję na pozycję 4. i Porszaki nas wyprzedziły. Natomiast przed nimi była jeszcze jedna zmiana kierowców, bo wiedzieliśmy, że oni za pół godziny się zmienią, co było dla nas taką logiczną szansą na to, że będziemy na podium, ponieważ wtedy oni stracą to, co nadrobili podczas naszego pit stopu. No niestety są rzeczy, których nie da się przewidzieć i tak jak przez cały wyścig patrzyliśmy na prognozę pogody, ta prognoza pogody przyszła na 3. stincie, czyli po około 4,5 godziny wyścigu. Oberwanie chmury, rzęsisty deszcz. Takhle, už to ví, no.
tak potężny i tak mocny, że organizator podjął decyzję o przedwczesnym zakończeniu wyścigu, co dla nas było w tej sytuacji niestety bardzo niekorzystne, bo przeciwnicy nie zdążyli się jeszcze zmienić i wyścig został ukończony na takich pozycjach, na jakich byliśmy. Nie mogliśmy skorzystać z tego przywileju, że gdyby oni się zmieniali na czwartego, ostatniego kierowcę, my nadrobilibyśmy tą różnicę naszej zmiany kierowców i wskoczylibyśmy w tym momencie na podium. Wyścig na moście ukończyliśmy na 4. pozycji, zbieramy cenne punkty, ale na razie jesteśmy daleko poza podium. Zaraz po powrocie z mostu przede mną dość ważne zadanie. Po wszelkich wnioskach, jakie mieliśmy po powrocie z ostatniej rundy Lausitzring z moim samochodem, wiedzieliśmy, że przed nami ciąg dalszy prac nad układem chłodzenia, nowe chłodziwo, znowu zmiany w tym układzie chłodzenia, zmiany w elektronice, czujniki i tak dalej. Jakby zmierzamy w tą stronę, żeby samochód nie grzał się, żeby był w stanie więcej okrążeń przejechać za jednym zamachem. To wszystko dlatego, że przede mną najważniejszy chyba dla mnie, jeżeli chodzi o jego rangę, event w tym sezonie, czyli zawody międzynarodowe German Time Attack Masters na Nürburgring GP. Przyjeżdżamy na miejsce zawodów w sobotę wieczór. W sobotę wieczór to jest też o tyle istotny dzień, że jest odbiór techniczny samochodów. Ja prowadziłem wiele miesięcy rozmowy z organizatorami German Time Attack Masters odnośnie tego, czy mój samochód spełni wymogi i musieliśmy zrobić pewnego rodzaju przeróbki. Jest tam zakaz między innymi jakichkolwiek przewodów, aby znajdowały się jakiekolwiek przewody hydrauliczne prowadzące czy to oleje, czy paliwo i tak dalej w komorze samochodu, w kabinie kierowcy. Ja mam poprowadzone wewnątrz kabiny przewody chłodzące olej do skrzyni biegów. Są to 2 ogromne przewody, które wychodzą zaraz za mną za plecami i chowają się do bagażnika, gdzie jest chłodnica. My te przewody musieliśmy dodatkowo osłonić. Nie było żadnej szansy, żeby te przewody poprowadzić przy wydechu. Było to zbyt ryzykowne. Dlatego musieliśmy wprowadzić specjalne dodatkowe osłony, które uszczelniły je, jakby zamknęły je, dodatkowo osłoniły je od ewentualnych uszkodzeń fizycznych w razie jakiegoś, nie wiem, dachowania i tak dalej. W tych zawodach, jak każdy może się domyśleć, w zawodach niemieckich ta kontrola techniczna i odbiór aut jest brany bardzo na poważnie. Odbywa się on w siedzibie TÜV, w takim zamkniętym budynku, gdzie normalnie są odbiory samochodów GT3, samochodów DTM i tak dalej, więc to jakby podnosi w tym wszystkim tą taką rangę, podnosi też stres, czy to auto przejdzie. To nie jest tak jak na zawodach w Polsce, że ktoś tam zobaczy, czy w samochodzie jest gaśnica i tyle, tylko samochód jest naprawdę bardzo skrupulatnie przeglądany odnośnie wszystkich zapisów regulaminu. Jest ściśle określone, jak szerokie, jak może wystawać całe aero w samochodzie, jaka może być wysokość samochodu od ziemi, jak wygląda to, co jest w środku, jak ma być skonstruowana klatka i tak dalej, i tak dalej. I jest to taki moment stresujący, bo jakby Niemcy się nie patyczkują i mogło być tak, że powiedzieliby mi, że nie wezmą udziału w zawodach, a myśmy przejechali 1000 km tam na miejsce. No dużą pomoc oczywiście tutaj uzyskałem od kolegów z Niemiec, którzy mnie na te zawody zaprosili. Tutaj znowuż od Bernda, z którym już któryś raz jeździmy razem na zawodach w Niemczech. Całe szczęście spełniłem wszystkie wymogi i po wielkim stresie, jakim była ta kontrola techniczna, około godziny 23 udało mi się wyjechać jakby szczęśliwy i z naklejką akceptacji po stronie organizatora już do boksu i wiedzieć, że możemy przygotowywać się na następny dzień. Dlaczego ten wyjazd na Nürburgring dla mnie był inny i ważniejszy? Ja jeszcze nigdy w życiu nie byłem na torze Nürburgring na zawodach, a po drugie jeszcze nigdy nie jeździłem po pętli GP, po tej, po której jeździła Formuła 1, po tej, po której jeździ DTM, po której jeździ VLN, NLS, wyścig 24-godzinny. Jeżdżenie tam to ogromny prestiż, to jest spełnienie marzeń, to jest naprawdę niewiarygodne uczucie, kiedy siedzi się ze sterem samochodu i po raz pierwszy przejeżdża się przez słynną BMW M-Power Tribune i widzi się tłum ludzi na tej trybunie, na której odbywają się największe eventy motorsportowe na świecie. Leading the World Championship. This is the Nürburgring Journey.
Pierwszy wyjazd i pierwsza sesja na Nürburgring GP była czymś bardzo podobnym, co przeżyłem w Stanach rok wcześniej. Jakby wyjeżdżam na nowy tor, nie wiem czego się spodziewać, ale poświęciłem lata, naprawdę ogromną ilość godzin spędzonych na symulatorze i jeżdżąc na torze GP po prostu na simie. I po raz kolejny dzieje się coś takiego, że wjeżdżam na tor, na którym nie jeździłem nigdy, na którym nie byłem wcześniej nigdy swoim samochodem i po pierwszych 3 zakrętach uświadamiam sobie, że kurde, tu jest dokładnie to samo co na simie i w zasadzie po pierwszym okrążeniu jadę już swoje absolutne 100%. To jest naprawdę niesamowite uczucie i ja po raz kolejny przekonuję się, jak wielką wagę ma jeżdżenie na symulatorze w domu i przygotowywanie się na nowe tory. Szczególnie ten moment wjechania na nowy tor jest czymś naprawdę super i takim utwierdzeniem się, że wiem co robię, wiem gdzie jestem, wiem jak ten tor działa, jak się składać, jakie są punkty hamowania, jakie są punkty skrętu. To jest naprawdę fajne uczucie, kiedy przyjeżdżam pierwszy raz, a jestem w stanie rywalizować z ludźmi, którzy już jeżdżą tutaj 5., 6. event w swojej karierze, jestem w stanie dowozić podobne czasy okrążeń. Świetni ludzie z Niemiec, z którymi razem byliśmy w jednym boksie, no mogliśmy poznać dużo fajnych ludzi, zobaczyć scenę time-attackową niemiecką przede wszystkim, zobaczyć na jakim poziomie są ci kierowcy. Szczerze przyznam i chylę czoła, że poziom niemieckiego time-attacku jest naprawdę kosmiczny, jest naprawdę bardzo wysoki, na podobnym poziomie jak u nas Trackmasters, jak nawet i wyższym. Bardzo dużo japońskich aut, zarówno Evo, jak i Hondy uturbione. Zresztą Mazdy MX-5 uturbione, bardzo dużo aut z turbo, bardzo dużo aut jeździ przede wszystkim z ogromną ilością koni mechanicznych, co nie jest takim standardem u nas w Polsce, jakby na zawodach spotyka się maksymalnie kilka takich samochodów na całe zawody, to tam połowa stawki ma turbosprężarki i 500 koni, także to było bardzo ciekawe jakby zderzyć się z tym. Pierwsze sesje pokazały, że jestem na podobnym poziomie co inni zawodnicy i przyznam, że miałem mega podjarkę, bo wszystko sprowadzało się do tego, że jakby pojawiła się realna szansa, że może będzie można walczyć o podium. 3 sesje treningowe, jadę cały czas zwiększając tempo, jadąc coraz szybciej. Przyznam szczerze, że jazda po torze Nürburgring GP była najlepszą jazdą wyścigową w moim życiu i to był tor, odnośnie którego mogę się na dzień dzisiejszy podpisać, że to jest najlepszy tor wyścigowy w życiu, na jakim jeździłem. To, jak Nürburgring GP jest pochylone, to jak wciąga samochód w zakręt, jak się z niego wypada, jak trzyma samochód w tych zakrętach, jest czymś niespotykanym i nie jeździłem do tej pory na torze, który byłby tak wyprofilowany, gdzie można z takimi prędkościami i używając tak niewielkiej ilości hamulca wpisać się w takie zakręty. Przyznam szczerze, że to była potężna przyjemność dla mnie jeździć na tym torze i będę zawsze chciał wracać na eventy na Nürburgring GP, pomimo że jest ich bardzo mało i bardzo ciężko jest się tam załapać na zawody, to ja zawsze każdemu polecę jeżdżenie tam. Bez dwóch zdań jest to najlepszy tor klasy GP, na jakim w życiu jeździłem. Wjeżdżałem się z każdym okrążeniem. Czułem, że jeżeli nie podium, to przynajmniej finał jest w zasięgu ręki. Te zawody są trochę inne niż zawody w Polsce. W Polsce mamy po prostu jeździmy w 6 sesjach, na przykład danego dnia po 20 minut i po prostu jest kwestia zrobienia tego jednego idealnego okrążenia, czy kilku okrążeń i wypracowania sobie średniej. Tak jest w Trackmasters. Tutaj mamy 3 sesje treningowe, potem jest sesja kwalifikacyjna i potem są finały. Liczy się czas, zarówno ten jeden najlepszy czas w sesji kwalifikacyjnej i potem liczy się, jakie kółko jesteśmy w stanie zrobić w finale, więc to są zupełnie inne zasady niż te, które mamy w Polsce na eventach time-attackowych. Do finału kwalifikuje się tylko 5 samochodów najszybszych. Ja jechałem mniej więcej po 3 sesji treningowej, byłem 4, co mnie bardzo cieszyło i czułem, że będę w stanie naprawdę do tego finału przynajmniej się zakwalifikować, a może jakimś cudem powalczyć o podium, bo każdy wyjazd byłem coraz szybszy. Kwalifikacje to był taki moment po prostu pary z uszu. Chyba po raz pierwszy w życiu tak bardzo mi zależało na tym, żeby dowieźć wynik. Nie pamiętam takiej sytuacji, żebym się tak skupił i tak, żebym się skumulował w sobie,
żebym miał tak potężną chęć dowiezienia czasu. Powiem szczerze, że moje okrążenie kwalifikacyjne, które zrobiłem, było jedną z najszybszych jazd w moim życiu. Po prostu pojechałem swoje maksimum. Normalnie czułem, że mózg mi wypłynie uszami od tego, jak ja mocno tam jechałem. Nie przypominam sobie, żebym ja zmusił siebie kiedykolwiek psychicznie do takiego wysiłku i do pojechania tak szybko. Takie okrążenie, że zjechałem z niego, to miałem wrażenie, że schodzi ze mnie powietrze i wypływa ze mnie stres i byłem naprawdę z siebie bardzo zadowolony z tego, jaki performance dowiozłem tego dnia i że byłem w stanie rywalizować. Jak zjechałem i zobaczyliśmy czasy, to ku mojemu największemu zdziwieniu konkurencja, która była pode mną na pozycjach 5, 6 i 7, wszyscy mnie przeskoczyli. I to było dla mnie wielkie zaskoczenie i zarazem rozczarowanie. Nie mogłem tego trochę zrozumieć, jakby jak to się stało, że przez cały dzień jestem szybszy, dochodzi do kwalifikacji, a samochody mnie przeskakują o dobre 2-3 sekundy nagle. I zaczynam się drapać po głowie, co jest grane. I dopiero po rozmowie z Berndem na miejscu, on wytłumaczył mi, że tutaj się jeździ trochę inaczej. Tutaj jest taktyka na poziomie treningów i tutaj zawodnicy wykonują tak zwany sandbagging, czyli wożenie worków z cementem, tak jak się u nas mówi w Polsce. Na sesje treningowe wyjeżdżają na starych oponach, na sesje treningowe często wyjeżdżają nawet z balastem, żeby nie pokazać swojego maksimum, żeby konkurencja nie wiedziała o tym, jakie tak naprawdę będą robili czasy realnie w kwalifikacjach i w finałach, więc ja jadąc swoje maksimum w kwalifikacjach nie miałem bladego pojęcia tak naprawdę z czym się równam i z czym walczę. Nagle okazało się, że konkurencja ma tempo 4 sekundy szybsze ode mnie. No było to takie zderzenie z twardym asfaltem, jakby człowieka wyrzucili przez drzwi przy 60 na godzinę, ale była to też wielka nauka, masa pokory i pełen respekt dla tych zawodników, dla tego, jakie czasy robią i na jakim są poziomie, bo dopiero wtedy zrozumiałem, jak bardzo w lesie jestem w stosunku do nich. Z drugiej strony, no, nie mogłem oczekiwać, żeby było inaczej, ponieważ samochody, z którymi przegrałem i nie zakwalifikowałem się finalnie do finału, do tego top 5, to były samochody rzędu 500 koni, 1200 kg, czyli samochody 100 kg lżejsze ode mnie i posiadające prawie 200 koni więcej niż ja, 150 koni, więc z realnego punktu widzenia nie miałem najmniejszych szans, żeby się z nimi zrównać, a to, że wydawało mi się na treningach, że jestem z nimi na równi, no to był tylko moment jakby jakiegoś zakłamania. Tak naprawdę no, jakby wydawało mi się, że jestem od nich szybszy, oni tak naprawdę nie jechali swojego 100%, tylko może jechali na 80% i szykowali się do kwalifikacji. Trudna nauka,
jakby przykra dla każdego, ale z drugiej strony nauczyłem się bardzo wiele, pojeździłem na fenomenalnym torze, było mi naprawdę tam miło spędzić ten czas i mimo iż do tego finału nie dotarłem, to wiem, że zawsze będę chciał tam wracać, wiem jak muszę się przygotować i wiem, że z nimi, jeśli chcę współzawodniczyć, no to 400-500 koni to jest totalne minimum.